Cześć, ja nazywam się Dawid Wróblewski i witam Was w drugim odcinku 300 sekund z DWI Motion. Tematem dzisiejszego odcinka są dodatkowe korzyści, jakie daje nam używanie przemienników częstotliwości poza oczywistą kontrolą prędkości silnika elektrycznego. W ostatnim odcinku mocno zaznaczałem, że najważniejszym zadaniem przemienników jest płynna regulacja prędkości obrotowej silników elektrycznych. Jest to jeden z największych benefitów, jakie daje nam przemiennik, co jednak dodatkowo zyskujemy obcując z przemiennikami częstotliwości. Kontrola momentu obrotowego oraz pozycjonowanie. Nowoczesne przemienniki posiadają wektorowy algorytm kontroli silnika. W dużej mierze najczęściej wykorzystujemy jedynie tryb prędkościowy, gdzie za pomocą przemiennika utrzymujemy stałą prędkość silnika, gdy jego obciążenie się zmienia. Są jednak dostępne również dwa inne tryby sterowania, które wykorzystujemy znacznie rzadziej. Tryb momentowy, gdzie sterujemy czysto momentem obrotowym, a prędkość zmienia się wraz z obciążeniem. Wykorzystujemy ten tryb najczęściej w aplikacjach przewijakowych i procesowych. Tryb pozycyjny, gdzie możemy za pomocą zwykłego silnika asynchronicznego z encoderem zaprogramować odpowiednią trajektorię ruchu, podobnie jak w serwonapędach. Oszczędności energii elektrycznej. Najbardziej widoczne są w aplikacjach HVACR, gdzie prędkość silnika pozostaje w trzeciej potędze względem pobieranej mocy elektrycznej z gniazdka, z sieci. Aplikacje HVACR to nic innego jak z angielskiego heating, grzanie, ventilation, wentylacja, air conditioning, klimatyzacja oraz refrigeration, chłodzenie. Aplikacje HVACR zatem to wszystkie związane z napędami wentylatorów, pomp i kompresorów. Zejście z prędkością w dół o 10 Hz w takich aplikacjach pozwala na uzyskanie nawet 50% oszczędności energii elektrycznej. Łagodny start i stop. Przemienniki to najbardziej elegancka i łagodna metoda rozruchu stopu silnika elektrycznego, która gwarantuje brak stresów mechanicznych czy hydraulicznych, brak przeregulowań na połączeniach mechanicznych i przekładniach. W przypadku rozruchu bezpośredniego z sieci napięcie i prąd podawane są skokowo, przez co mamy do czynienia ze zjawiskiem szarpnięcia, czyli gwałtownego przyspieszenia lub zwolnienia. Za pomocą przemiennika możemy w odpowiedni sposób wydłużyć czas startu i stopu silnika, minimalizując jednocześnie wielkość podawanego prądu i napięcia na stojance silnika. Pełna wizualizacja pracy silnika. Przemiennik posiada tryb monitora, w którym informuje nas o głównych zmiennych silnika, jak prąd, moc, napięcie, prędkość czy moment wytwarzany na wale silnika. Przemienniki wskazują te zmienne przeważnie na panelu sterowniczym, lecz niejednokrotnie dostęp do zmiennych mamy również w postaci pojedynczych parametrów monitorujących. Pełna gama zabezpieczeń silnika. Przemiennik posiada wbudowaną pełną gamę zabezpieczeń silnika, a w przypadku awarii podpowiada nam, co się stało za pomocą odpowiednich kodów błędu. W ten sposób szybko możemy znaleźć usterkę i ją wyeliminować. Pamiętajmy jednak, iż znakomita większość zabezpieczeń jest domyślnie wyłączona i musimy je ręcznie skonfigurować. Domyślnie włączone jest przeważnie zabezpieczenie przed przegrzaniem lub przeciążeniem silnika. Minimalizacja poboru mocy biernej z sieci. Po zainstalowaniu przemiennika współczynnik mocy układu silnik-falownik ulega poprawie i w wielu wypadkach zrezygnować można z kompensacji mocy biernej. Przemiennik pobiera z sieci w zasadzie jedynie moc czynną. Moc bierna wytwarzana jest w samym przemienniku, a na silnik podawana jest moc pozorna. Dlatego często możemy wyczytać w danych katalogowych przemiennika, iż jego prąd wyjściowy jest większy od wejściowego. Dzięki przemiennikom częstotliwości możemy zmieniać wydajność produkcji, ale przede wszystkim minimalizujemy przestoje i staramy się uzyskać płynną pracę maszyn i urządzeń. Nowoczesne przemienniki posiadają wiele funkcji autodiagnostycznych i predykcyjnych, które wykorzystać możemy w celu predykcyjnego utrzymania ruchu, a co za tym idzie, zaplanować wymianę urządzenia przed nastąpieniem awarii. Jak widzicie, benefitów płynących z korzystania z przemienników jest bardzo wiele. Czy są jednak jakieś minusy? Owszem, są. Wymieniłbym dwa najważniejsze: emisję EMC do otoczenia oraz propagację harmonicznych prądów. Emisja EMC to nic innego jak przysłowiowe sianie przemiennika, czyli emisja zakłóceń elektromagnetycznych zarówno do otoczenia, jak i do sieci zasilających.
Propagacja harmonicznych związana jest z nieliniowym charakterem poboru prądu przez przemiennik i wynikowo przemienniki zwiększają współczynnik THDI, mówiący o ilości harmonicznych w naszej sieci energetycznej. 300 sekund już za nami. Dziękuję za uwagę. Niech moc będzie z Wami i już dzisiaj zapraszam na kolejny odcinek, gdzie omawiać będę budowę typowego przemiennika częstotliwości. Czołem!